Ladies and gentlemen, we got him. Bracia gracze, za nami szalony okres. Sony pokazało swoje prawdziwe kolory i wyciągało łapska w naszą stronę, ale nie daliśmy się. Krótka to była wojna, ale była to wojna na wyniszczenie. Zwycięska mogła być tylko jedna strona, nie było tu półśrodków. Było w niej również wielu gamingowych zdrajców, którym jednak nie udało się złamać słusznej postawy broniących swojej wolności graczy. I o ile można było myśleć, że Sony się nie ugnie, wojna ta okazała się zwycięska dla graczy. Nie dla korpo. Sony oficjalnie wycofało się z pomysłu łączenia kont Steam z PlayStation Network. The war is over. We prevail. Przynajmniej póki co. Dziś, 6 maja o 6 rano, PlayStation wydało komunikat na social mediach, w którym możemy przeczytać, uwaga, fani Helldivers 2. Zapoznaliśmy się z waszymi opiniami na temat aktualizacji łączącej konta w Helldivers 2. Aktualizacja z 6 maja, która wymagałaby połączenia kont Steam i PlayStation Network dla nowych graczy i dla obecnych graczy od 30 maja, nie będzie wprowadzana. Przełknięcie piguły porażki, pozyskiwania kont, jak i po prostu wizerunkowej to dla korpo duże wyzwanie. Plama na wizerunku zostanie na lata, bo te kilka łącznych zabiegów, jak wymaganie połączenia kont po paru tygodniach po premierze, sprzedaż gier w krajach, w których nie ma PlayStation Network, zmuszając graczy do kłamania i być może narażenia się na bany, zmiana wymogów na oficjalnej stronie Sony, no to już trzeba chcieć spieprzyć sobie PR, to już jest osiągnięcie jak na sranie w stringi. Wymaga wyczucia i umiejętności. I to się Sony udało. Wiele czasu upłynie, nim niebieski obóz odzyska nieco wiary graczy, a już na pewno jeśli chodzi o PC-ciarzy próbujących gier ze stajni Sony na swoim sprzęcie. Ale na ten moment tę sytuację można było rozwiązać na dziesiątki różnych sposobów. Po pierwsze, wymagać tego od samego początku, no to byłaby podstawa. Wtedy nie byłoby chocków, klocków z dostępnością w krajach, gdzie PSN nie ma. Dodatkowo, nie wiem czy wiedzieliście, ale w niektórych krajach, jak na przykład na Ukrainie, nie można założyć konta PSN na PC-cie. Aby je założyć, trzeba kupić konsolę PlayStation 4 lub PlayStation 5 i dopiero z poziomu konsoli można takie konto założyć. Gra jest więc niejako zablokowana sprzętowo w tych krajach i po tym zabiegu oczywiście. A jeśli coś takiego jest na Ukrainie, no to też z pewnością jest w wielu innych krajach, no, których nazw nawet nie potrafimy wymienić. Tak więc warunek pierwszy, wymaganie tego od dnia pierwszego, a nie zabawa w jakieś retroaktywne wprowadzanie zasad. Po drugie, dać coś graczom pecetowym w zamian za założenie konta. Podstawa, abecadło takich zabiegów. Załóż konto i połącz z PlayStation Network i zgarnij, nie wiem, 200 super kredytów, dostań niebieski pancerz czy tam pelerynek, kurwa za emotkę, przecież ludzie by już to łatwiej przełknęli. No my gracze tacy niestety jesteśmy. I o ile nadal byłby to przypudrowany zabieg pozyskiwania i kont i danych, no to w tym momencie pewnie nie byłoby żadnej afery. A teraz była to sytuacja, w której coś jest od graczy wymagane, ale nie ma nic w zamian. Tam nie ma żadnej wartości dla graczy pecetowych za połączenie tych kont. Sony zamiast tego wyskoczyło po prostu z ultimatum. Albo cieciu założysz konto, albo nie pograsz, przystawiając taki wirtualny pistolet do skroni graczy. A wiadomym przecież jest, że tłum lepiej się kontroluje marchewką, a kija używamy dopiero wtedy, kiedy marchewka im już nie smakuje. Pod moimi filmami była masa świetnych komentarzy, od chociażby hej, jesteśmy z Sony, a w dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak strzelić sobie w oba kolana, jednocześnie trafiając w głowę. Zapraszamy, Hong Kong. No myślę, że tego zabiegu faktycznie lepiej nie można byłoby podsumować. Dalej. Te maćki, co gadają o połączeniu kont, inaczej by śpiewali, gdyby Polska była na liście krajów wykluczonych z PSN. Wtedy szabelki w dłoń i pierwsi by ruszyli na bój z Sony. I dokładnie to jest to.
Co mnie to tam obchodzi, wystarczy konto założyć, mnie tam gra się dobrze i nawet jeśli w większości zbanowanych krajów nie potrafilibyśmy wymienić z pamięci, to i tak należy za ten zabieg ich jebać. Bo to jest tak jak w tym, wiecie, starym wierszu, kiedy przyszli po X, milczałem, kiedy zamknęli Y, milczałem, kiedy przyszli po Z, milczałem, kiedy przyszli po mnie, nie było nikogo, kto mógłby zaprotestować. Pełna racja. Wracając do komunikatu, dalej tam czytamy: wciąż uczymy się, co jest najlepsze dla graczy PC-ów, a wasze opinie były nieocenione. No na pewno. Jeszcze raz dziękujemy za nieustające wsparcie dla Helldivers 2 i będziemy na bieżąco informować o przyszłych planach. Jest tutaj ktoś z polskiego oddziału Sony, kto mógłby pchnąć wiadomość dalej? Bo mam takiego uber proświetnego tipa. Po prostu sprzedawajcie swoje tytuły na PC-tach, ale nie bawcie się w pozyskiwanie danych i łączenie kont i tak dalej i naprawdę nie będzie dymów. To jest takie proste i wszyscy będą zadowoleni. Te wasze jakieś chore pomysły z biometrycznymi botami ze sztuczną inteligencją, czytającą nasze emocje, by ewentualnie nas zbanować za zachowanie, które wy uważacie za toksyczne, naprawdę nas nie interesuje. I między innymi ten właśnie pomysł sprawił, że gracze też się postawili. Nowy patent Sony pozwoliłby na automatyczne wykrywanie nękania w grze poprzez wykorzystywanie danych biometrycznych do odczytywania emocji użytkownika. Odczytajcie to. Bardzo należy pochwalić graczy, że masowo i zgranie zrobili tyle dymu, ile tylko można. I to tylko pokazuje, że jak korpo dostaje po kieszeni, to szybciutko mięknie faja i okazuje się, że to jednak konsumenci mają decydujący głos. O rany, jakby to pięknie było, jakby to we wszystkich tych ostatnich aferach tak działało. Od wczoraj głosy pozytywne i negatywne na Steam Charts wyrównały się takie 50-50. Niektórzy już zaczęli zmieniać recenzje i opinie ponownie na pozytywne, jednak akurat z tym bym się mocno wstrzymał do czasu przywrócenia zbanowanych krajów, bo bez tego ten komunikat to jest tylko pierd na wietrze, literki na Twitterze, a nie konkretne działania. A skoro można było z dnia na dzień wyrzucić 170 krajów z dostępności, to chyba równie dobrze i równie łatwo można je przywrócić, tak? Prawda? Tak samo na stronie PlayStation ta zmieniona cichcem odpowiedź mówiąca, że połączenie kont jest opcjonalne, a nie wymagane, jeszcze nie wróciła i nadal widnieje tam informacja, że niektóre gry mogą wymagać połączenia tych kont. Tak więc na razie mamy słodkie pierdzenie. Wielu graczy też uważa, że to tak naprawdę dopiero pierwsza runda, a problem jeszcze powróci i ciężko jest się z tym nie zgodzić. Ja też jestem przekonany, że za jakiś czas temat powróci, być może ładniejszy, przypudrowany, ale pozostanie pytanie, czy wtedy połączenie kont będzie faktycznie opcjonalne, czy też będzie to na zasadzie, że okej, możesz dostać skórkę w Helldivers 2 po połączeniu konta, albo możesz nie dostać tej skórki i za to wyrwać bana. Teraz po Sony to się już można wszystkiego spodziewać. Swoją drogą, tak na koniec, to jestem ciekawy teraz z min tych maćków, o których wspominałem w poprzednich filmach. No właśnie, jaką muszą mieć minę, że jak to? Sony się wycofuje, ale przecież było o tym w licencji. Jak to? Jak to? Przecież to gracze nie czytali. Jak tak można? Nie można tak. Co się dzieje? Przecież to Sony miało rację. To ja byłem w błędzie? No, paru już widziałem, jak to im się na Twitterach płytka szybciutko zmieniła po publikacji tego komunikatu przez Sony, gdzie jeszcze wczoraj, czy tam przedwczoraj była gadka, że gracze to płaczki, że o co chodzi, że to tylko chwilka, o Boże, konta się nie chce założyć, dzieci w piaskownicy, jaka dziecinada. A dzisiaj, brawo gracze, dobra robota, tak jest. Dziwnym trafem też te stare wpisy znikają. No cóż, na ten moment jest po aferze. Ale spokojnie, pewnie niedługo będzie następna. A póki co, dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.